Witam. Dzisiaj trzecia część naszego zaćmienia, a właściwie nowiu, ponieważ nasz kosmogram zaćmienia jest bardzo interesujący, ale po drugiej stronie naszej kuli ziemskiej, a jesteśmy pewnie zafascynowani, jak w Polsce będzie to odebrane. Zaraz Państwu pokażę, ale przede wszystkim jestem na ławeczce i tej ławeczce, którą chyba sobie będę uzurpował, ze względu na to, że w pewnym momencie przejdzie na historyczną ławeczkę. Tak, jest ławeczka Tuwima, tak jak jest jeszcze innych osób. Może po to, żeby niektórych doprowadzić do tak zwanej pasji, a pasja jest takim wrażeniem neutralności myślenia. Jeżeli ktoś nie potrafi, tylko uzurpuje sobie prawa do pewnych historii, które zawsze ma rację, to jest taki system lekko, nazwijmy, nietolerancyjny w tych nowych czasach, dlatego że te nowe czasy, które właśnie się rozpoczęły, trzeba przyznać, że od tego nowiu widzimy, że świat nagle ulega zupełnie innej narracji i ta narracja, niektórzy zostaną w tej narracji tamtej, powiedzmy, że nie łudźmy się, ale że wszystko wolno każdemu i że możemy nie postępować zgodnie z właściwie z pewnymi wymogami kulturowymi i duchowymi. Duchowe wymogi to przede wszystkim dekalog i świadomość tego, że jesteśmy wspólnotą. W wspólnocie jest zasada, że każdemu według jego potrzeb, bo taka prawda jest. Każdy potrzebuje innego spojrzenia na siebie, innego poprowadzenia, co daje królewska wiedza zupełnie w pełni. Dlatego, że jest te 12 znaków i właśnie teraz rozpoczęliśmy ten korowód od znaku barana i od tego właśnie zjawiska, jakim jest zaćmienie i jednocześnie nów, który ma wielki wpływ na całe środowisko, zarówno jak i na Ziemi, tak i w kosmosie. Ruchy planet są wyjątkowo skupione i też to skupienie ruchu planet wytwarza w nas w pewnym sensie pewien niepokój, ale także i radość wolności, swobody, ponieważ niektórzy, ci, którzy byli po jednej stronie, nagle przechodzą na drugą stronę i zaczynają zupełnie inaczej myśleć, ponieważ powiedzmy, że odkleiła im się pewna część świadomości i ta kartka po prostu zmieniła swoje oblicze na bardziej jasne, albo powiedzmy, że przeczytaliśmy do tyłu i otrzymaliśmy zupełnie inne słowo, dlatego też historia w pewnym momencie zaczyna wracać do czasów bardzo starych, tych, które nazywamy czasami to, co ja tutaj wczoraj pokazywałem, kuferek, na kuferku siedział Bolesław Prus i właśnie to jest, przypuśćmy, ten moment, który został opisany w Faraonie. To właśnie przede wszystkim słowo naczelne tej powieści to miłość. Miłość do
drugiego człowieka i ratowania rzeczywistości. To miłość, która jest do wszechświata. I że taka historia właściwie fizyki, czyli astronomii, mogła zmienić losy rzeczywistości tego wszystkiego, co się dzieje. I teraz chciałem Państwu pokazać, no już oglądaliście i to nie raz, ale tutaj nasze zaćmienie. O, nie w tą stronę. O, mamy to zaćmienie i mamy to skupienie planet tutaj. To zaćmienie jest dosyć interesujące, ale chciałem pokazać zupełnie co innego. To, co jest ważniejsze dla nas wszystkich, czyli proszę zwrócić uwagę, to jest nasza ojczyzna. Ja zaraz tutaj, tylko ja sobie zmienię okularki, dlatego że te służą do czego innego i te służą do czego innego, a nie mogę zrobić sobie progresywnych, dlatego że po prostu nie ma takich szkieł. Dobrze, już mamy, tylko ja jeszcze sobie tutaj wyregulujemy. O, teraz jest wyregulowany. I teraz proszę zwrócić uwagę, w środku mamy naszą ojczyznę i tutaj w tym miejscu, czyli licząc od ascendentu, bo to jest ascendent, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, w 9 sektorze mamy tą zbitkę, czyli koniunkcję Słońca z Księżycem w znaku barana. No i oczywiście możemy podejrzeć, tutaj będzie dużo łatwiej. Słońce jest w dładzie Skorpiona. Oj, kartka mi upadła. Nie chciałbym jej zgubić. Dobrze. Już wszystko jest. Ale teraz chciałbym co innego zrobić. Chciałbym zrobić mały obrót. O, i wyrównać. Teraz mamy dopiero dobrze. Proszę zwrócić uwagę, że to, co tutaj jest, tu mamy ascendent w Skorpionie i tutaj też mamy ciekawe. Już Państwu wytłumaczę, bo to jest też dobry moment. Zaraz, zrobimy inaczej. Proszę zwrócić uwagę, tu jest 8 kwiecień 2024 rok, 22:22, ponieważ tutaj mamy a nie będzie widać. Będzie widać. Albo ja to zrobiłem bardzo niechlujnie. Tak, zrobiłem bardzo... Zaraz zobaczymy. Nie, zrobiłem nawet dobrze. Tylko proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że tutaj jest Gniezno, a tutaj jest Warszawa. I ta różnica, proszę zobaczyć w szerokościach, tutaj jest 52 N 15, tu jest 52 N 32. Tutaj jest E 2100, a tutaj jest 17 E 36. Wiem, że mówię tak nieładnie, ale no cóż, lepiej tak jak inaczej, bo ja nie jestem astronomem, także dobrze. Zrobimy to w ten sposób i musimy się zwrócić uwagę, że tutaj mamy ascendent w Skorpionie, a tu mamy ascendent w Wadze. Czy lepiej? Dla Polski lepiej, na pewno.
ale to nie ma większego wpływu, te parę sekund czy parę minut, ale proszę zwrócić uwagę, że ta sama godzina, no kilka minut różnicy, a jednak zupełnie gdzie indziej ascendent i zupełnie inaczej można interpretować to samo zjawisko, a zupełnie gdzie indziej i właśnie warszawski system, a ten tutaj astrologicznie jest zupełnie inny. I teraz mamy tutaj mamy koniunkcję Słońca z Księżycem w 9 sektorze. To jest 9 sektor. Co oznacza, już wrócimy, co oznacza 9 sektor? 9 sektor to jest po prostu filozofia, strzelec, wiedza, nauka, ale także i Stany Zjednoczone. Tutaj, jeżeli patrzymy z punktu widzenia tego zaćmienia, dlatego my patrzymy w tej chwili bardzo daleko w Stany Zjednoczone i też między innymi przed tym zaćmieniem było to spotkanie w Stanach Zjednoczonych. Wiecie, tych dwóch członków naszego narodu, tak? Czy przedstawicieli naszego narodu, może ładniej by było tak powiedzieć. No i mamy teraz historię, po co tam pojechali? Po wiedzę, po pewne sytuacje i na narzucenie pewnego trybu myślenia. Bo filozofia jest bardzo prostą dziedziną, ale zwróćmy uwagę, że filozofia nadaje nam pewien tryb myślenia. Pewien tryb myślenia i ten tryb myślenia na przykład pamiętacie, jak jeździliśmy po wytyczne do naszych braci do Moskwy, to teraz jeździmy gdzie indziej. To nie jest też taka prawda. Nie będziemy rozmawiać na ten temat, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Bardziej skupmy się na jednej rzeczy, że tak kosmogram pokazuje. No i tyle. Byliśmy w 12 sektorze. Dlaczego? Dlatego, że przed tą datą 8 kwietnia byliśmy, czyli byliśmy po 12 stronie, więc byliśmy, powiedzmy, że ofiarami, albo też ta sytuacja zmusiła do tego, żeby przygotować się do tego nowego. Teraz do czego się mamy przygotować? No teraz to już zaczyna być bardzo interesujące, bo te pytania, jeżeli chodzi o filozofię, i tutaj mamy z punktu widzenia Polski mamy wadzę i ascendent mamy wadzę w pannie, waga w pannie nie chciałbym powiedzieć dokładnie, bo waga w pannie to jest przede wszystkim jedna rzecz, że waga to jest negocjacja. I teraz przypomnijcie sobie, że jeden samolot zaczął źle funkcjonować, a drugi samolot poleciał zupełnie gdzie indziej, do panny. Macie wyjaśnione pewne systemy? I o co chodziło? Bo można by powiedzieć, że chodziło o finanse. W pewnym sensie tak. Przecież w tym kosmogramie warszawskim mamy Skorpiona na ascendencie, więc mamy finanse. W tym z kolei już realnym na Gniezno, czyli na ojczyznę naszą, bo trzeba brać pod uwagę, że teraz czy są dwa kosmogramy? No nie, na każde miasto jest kosmogram. Jeżeli robimy na Warszawę, to robimy na Warszawę. Jeżeli robimy na Polskę, musimy zrobić na Gniezno, ponieważ tam nastąpiło to, że to państwo powstało. No, ktoś powie, ależ proszę pana, nieprawda, to jest kłamstwo. Państwo powstało nasze polskie dużo wcześniej. Oj. No, teraz dobrze. O, tak będzie lepiej. Masz świętą rację. Tylko przystąpiliśmy do pewnego układu chrześcijańskiego i nas ochrzczono
nie Cyryli metody, tylko zupełnie kto inny. I pomogli Czesi. No i co tu ukrywać, jeszcze był taki człowiek, który był władcą Otto i przywiózł włócznie świętego Maurycego. No więc ci, którzy wiedzą, co to jest za włócznia, no i co? No i od tego momentu zaczynamy. Takich punktów możemy mieć wiele. Takie punkty, gdybyśmy na przykład zmienili sobie teraz tak jak na Niderlandy nazwę, ale nie na Niderlandy, bo ta nazwa została zmieniona, na przypuśćmy Lechię, czy Lechistan, czy tam jeszcze jakieś inne, to co proponuje pan Zaleski. No i ja chylę się ku temu, dlaczego nie? No to byśmy robili od tej daty. Tak jak jest przyzwolenie na NRD, mimo to, że Niemcy są, to jest NRD i połączenie NRD z państwem, no jak to się mówi, dwóch federacji, tak? Czyli właściwie to więcej tam było tych federacji, bo to było, jedno było pod okupacją francuską, drugie pod okupacją angielską i chyba amerykańską. Szkoda, że pod polską nie było okupacją, to byśmy mieli troszeczkę więcej, ale było pod rosyjską też. No więc mamy tutaj i połączono to w jeden wielki kraj. No i zamiast z punktu widzenia możemy robić Bonn i możemy robić Berlina. Berlin to wiemy o tym, że to skorpion, bo inaczej. Dlaczego? Dlatego, że w galijskiej interpretacji zodiakalnej to jest niedźwiedź. A niedźwiedź, akurat skorpion, gwiazdozbiór znajduje się w Wielkiej Niedźwiedzicy. No więc to tak ku wyjaśnieniu pewnym historiom, które potem tworzą nowe treści. I wiem, że nic nie wiem. No i mamy teraz to powiedzenie i teraz trzeba by się zastanowić, jak dalej to będzie funkcjonować. Oczywiście, że tak, mamy pewne sytuacje. Teraz ostatnio żeśmy rozmawiali na temat tych sytuacji, które były bardzo ciekawe. Tutaj negocjacje, a właściwie nie negocjacje, tylko zachowanie pana ambasadora i właściwie podpisy pod pewnymi działaniami, że my już to kiedyś robiliśmy i będziemy produkować. No więc to wszystko powinniśmy bardzo rozsądnie przyjrzeć się, a to nie jest jeszcze, to jest, pamiętajmy o tym, że to jest nów barana. I ten baran ma wiele do powiedzenia, ponieważ on rozpoczyna nowy rok. Mimo że ten nowy rok astronomiczny się zaczął 21 marca czy 20, już nie pamiętam, a w tej chwili właśnie to jest ta data, czyli 8 kwiecień, naszej szerokości oczywiście geograficznej, to co powiedziałem tam N i E, tak jakbym nie wiedział, no ale tak, żeby tam ktoś, kto pisze, przepraszam, nie pisze, tylko zapisuje, to żeby nie pomylił się i nie zrobił jakiegoś sobie kuku. No i mamy tutaj właśnie te wypowiedzi właśnie w ten sposób zrobione. Mało tego, musimy zastanowić się nad jeszcze jedną rzeczą, że jeżeli mamy takie działanie, a nie inne, to co z tego wynika? Wynika z tego, że jeżeli jest początek, to jest początek dopiero początku. To jest sam początek i my wykonujemy w pewnym sensie działania, które są dla nas no, bardziej niż istotne. Troszeczkę mnie uciekło, o czym żeśmy rozmawiali, ale to dlatego, że tutaj właśnie, o, zaraz wam pokażę. Tam daleko idzie taka dziewczyna z hartem polskim i on mnie po prostu rozpoznał i przerwał całe nadawanie tutaj mojego programu. No cóż, hart rozpoznał mnie. No,
wie, że mam suczkę, no więc, a on przepiękny harcik polski, co prawda nie partner dla borzojki, bo to nie ta no, rasa. Także wracamy do naszego księżyca i do naszych podejść tutaj dydaktyki myślenia, bo tak trzeba by było to sformułować. Strzelec ma swoje prawa. Teraz strzelec tutaj w baranie, a to jest trygon, ma jakby potrójną siłę i energię realizacji planów. Więc mamy ku temu możliwości filozoficznego podejścia do pewnych zachowań. Oczywiście trzeba przyznać, że zachowanie niektórych osób tam w Stanach Zjednoczonych, czy też z tych dwóch, nie wiem czy było, ale jednak Stany Zjednoczone są hegemonem na świecie i jeżeli dojdzie teraz pomysł pana Trumpa i realizacji jego założeń, które trzeba przyznać, że Amerykanie są bardzo wolno myślący i jednocześnie długoliniowo myślący, bo to, co się stało, to jest jeszcze w zapiskach Konstytucji amerykańskiej i Konstytucja amerykańska obowiązuje każdego Amerykanina mieszkającego na terenach Stanów Zjednoczonych, a nie obowiązuje poza terenami Stanów Zjednoczonych, to trzeba brać pod uwagę, że to jest zupełnie inne myślenie niż nam się wydaje i to, że oni wykorzystują wszystkich dla swoich celów, no ale to jest właśnie rola strzelca. I teraz jeżeli strzelec nasz, ten, który Państwu pokazywałem, że jest to słońce w tym strzelcu, ten nów i w 12 sektorze dla siebie, ze względu na to, że no tutaj pokażę tak na szybko, no, proszę zwrócić uwagę, ja tutaj palcem przytrzymam, to jest tutaj. Więc jeżeli mamy to słońce w 12 sektorze dla naszego słońca, to znaczy, że mamy po rybiej stronie. Ryby są podłączone pod Neptuna. Neptun w tej, znaczy ryby są podłączone, to tak, pod Neptuna, a Neptun z kolei znajduje się w ostatnich dładach ryb, czyli kończy tą epokę, to nie znaczy, że jak on wyjdzie, to będzie już zmiana epoki. Nie, to jeszcze długo terminowy czas, ale interpretacja nie jest długoterminowa, tylko on jeszcze wejdzie sobie do jakiegoś innego znaku, także Neptun tutaj wyjdzie z ryb i wejdzie do barana. Także mamy jeszcze sporo czasu na to, żeby tutaj porozmawiać sobie o tym. Ale on, będąc w ostatniej dładzie ryb, a jednocześnie wodniku, daje nam w pewnym sensie jasnowidzenie, tak? Czyli to, że logiczne myślenie i taki punkt jakby zapalny dla świadomości naszej, czyli wygrania z własnym czasem i własnej perspektywy. Także sporo mamy tego tutaj działania. To działanie jest przede wszystkim działaniem filozoficznym, więc musimy uruchomić całą filozofię i umiejętność też w strzelcu, nazwijmy to, że jest to w rybach dla słońca naszego, że my przyjmiemy nową narrację, bo możemy powiedzieć, że już przyjęliśmy. Nie. To jeszcze bardzo dalekie od tej rzeczywistości. Powinniśmy postawić na wyższą kulturę i wyższą świadomość, a przede wszystkim to, co jest najbardziej istotne, rolę Polski i rolę Polaków w świecie, co jest bardzo do tej pory nieznaczące. I tutaj rola Polaków w świecie, czyli tych ambasadorów polskości, to co robił zespół Mazowsze, to co zrobiła pani profesor Abakanowicz, czy ktokolwiek, kto wyjechał
i uczył tam, jak my to nazywamy na zachodzie, świadomości i w dodatku tutaj proszę, gołębie się tłuką. Ten hałas, który słyszycie, to gołąbki sobie z skrzydełkami tutaj, nie wiem co one tam robią. Czy o terytorium walczą? Bo tutaj są grzywacze. Przepraszam, nie grzywacze. Pomyłka w nazwie. Obrożne, gołębie obrożne. I one są takie dosyć interesujące, dosyć potężne. Też jak taką obrożę mają dookoła taką. I to są gołębie, które, tak jak zauważyłem, to one bardziej uwielbiają liście niż tam chlebek. Czy tam takich rzeczy nie jedzą. Raczej jedzą tylko i wyłącznie trawkę i kwiatki. Jak przychodzi okres akacji, to po prostu te akacje w ogromnych ilościach potrafią oskubać jak kwiatki. I kwiatkami się raczej żywią. Nie wiem, czy to prawda, czy też nieprawda, ale tak przynajmniej zauważyłem. Dobrze, idźmy do tego systemu myślenia. Teraz, jeżeli patrzymy tutaj na te działania, teraz jak to będzie wyglądać w przyszłości? Jeżeli wkroczymy, dojdziemy do tych ambasadorów, a przede wszystkim tutaj na wschodzie, do umiejętności przywrócenia statutu Polaka na wschodzie, to trzeba przyznać, że ci biedni Polacy tam na wschodzie, chociażby nawet w Chinach, są potraktowani bardzo po macoszemu, a moglibyśmy dla nich zrobić przynajmniej jakieś kolonie, czy wczasy, czy tych starszych, te starsze osoby po prostu przywieźć tu. W ramach łączenia rodzin. Czy to nam się opłaca? W pewnym sensie nie. Ale z drugiego punktu widzenia, że dbamy o własnych obywateli, budujemy światową tą historię, tak jak nasi starsi bracia dbają o siebie bardzo, bez względu na ich poglądy czy czegokolwiek. I tutaj właśnie ten pogląd nasz, tego orła, tej kury takiej domowej, która chroni i jednak potrafi nawet tego jaszczębia po prostu ochronić te kurczaki. Chciałem powiedzieć szczeniaki, ale dlaczego? Dlatego, że mój znajomy mieszka dokładnie na Mazurach, no i jaszcząb, przepraszam, czy jaszcząb, czy soku? Teraz nie umiem odpowiedzieć. No ale zaatakował Kaukaza, szczeniaka. I ten Kaukaz, jak zobaczy jakiegoś ptaka podobnego do sokoła czy do jaszczębia, to normalnie chowa się w każdą dziurę. Wielki pies Kaukaz, który by mógł jednym ruchem łapy zjeść, ale taką ma traumę, że po prostu... I właśnie to jest to, co mówię tutaj. Ta likwidacja tej traumy i zbudowanie tą ogromną macierz, zbudowanie tej ochrony dla tych Polaków, że oni mogą się zwrócić w każdym momencie do nas, do naszego narodu, bo jesteśmy jednością. To nie jest nasza wina, że oni tam pojechali i nie mogli powrócić. To nie jest żadnego wina, tylko sytuacji. A sytuacją jest jedno, żebyśmy byli razem. I to jest po prostu, jakbyśmy rozerwali dwoje dzieci od siebie, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jakbyśmy oderwali dziecko od matki. To jest ta następna rzecz. I jakby ojciec zapomniał, że jest ojcem i sobie poszedł. To jest ta najtragiczniejsza rzecz, która jest najbardziej spotykana. Ja nie mówię, że ojciec tutaj że nie ma ojców, którzy pilnują dzieci. Oczywiście, że ojciec stanowi
podporę, ale są tatusiowie, którzy naprawdę nie potrafią to zrobić, tak i mamusie, ale to już zostawmy tutaj te dylematy, bo te problemy są, ale tutaj to jest ten symbol, ten synonim świadomości, także mamy ogromne znaczenie, a jedną z najważniejszych rzeczy, co zaraz Państwu pokażę, jest ten moment Jowisza tutaj na samej górze. O, dobra, zrobimy w ten sposób, będzie dużo łatwiej. Oj, jak zawsze pomyłka. To jest ten tutaj, to jest właśnie ten Jowisz tutaj z Uranem nad planetą Wenus. Pytanie. Wenus. Wszyscy mówią, że to jest planeta przepiękna, że to jest planeta miłości, że jest to planeta, ale także planeta pieniędzy. I teraz wychodzi na to, że my mamy ogromne finanse, zebraliśmy je. W jaki sposób? Nie jest to istotne, ale mamy przejść do tego pod jeden sztandar euro. I to jest właśnie ten wielki błąd, że tracimy tą największą tożsamość, największą świadomość tego, że mamy tego orła w kieszeni, mamy tą wartość. I ta wartość jest taką wartością chyba najważniejszą, jaka istnieje. I ta wartość jest dla nas mało, że istotna, to ta wartość jest tym, że my mamy świadomość siebie. Świadomość siebie jest najbardziej istotną świadomością, dlatego że jeżeli mamy tą świadomość siebie, że rozumiemy, po co mamy, po co istniejemy i umiejętność powiedzenia, że my mamy, to jest tak, jak przychodzi to, co jest charakterystyczne u młodzieży. Młodzież nie zauważa istoty finansów w ogóle. Uważa, że pieniążki się biorą znikąd. W rzeczywistości pieniądze trzeba wypracować. Naród musi wypracować. W jaki sposób wypracowuje? Jest wiele czynników, które pomagają w pracy narodu. Chociażby jeden z najprostszych takich sposobów tworzenia dobra narodowego dzisiaj jest rolnik. Rolnik to jest najmniejsze przedsiębiorstwo, kiedy jest ten hektar ziemi i z tego hektara, albo nawet działkowiec, który ma te 400 metrów działki czy 600 i na tej działce nawet hoduje ziemniaki. Jeżeli on wyhoduje na 2 metrach kwadratowych ziemniaków, to starczy mu na wyżywienie na przykład 1 czy 2 osób, no powiedzmy, że przez rok. Ponieważ kiedy zbierze w październiku, potrzebne mu są tylko i wyłącznie do sierpnia, bo w sierpniu już może wykopać następne. Także to jest taki okres, a znam takich, którzy z działki 400-metrowej potrafią wyżywić naprawdę sporą rodzinę. I umiejętność gospodarowania na działce, na działkach, czy rolników, czy tego wszystkiego, co się dzieje, a w tej chwili słyszałem nawet, że próbuje się zrobić no, bardzo nieprzyjemną rzecz. Po prostu zawalczyć o te działki pracownicze i te działki pracownicze mogą być po prostu zaktualizowane, czy też pozbawione jakby świadomości. Nie wiem, jak to odpowiedzieć. To jest przerażające, że są takie pomysły, że jest taka możliwość, tutaj buduje się, ponieważ jest to strzelec i jest to baran. Pamiętajmy o tym, że za chwilę jest byk
Na szczęście baran wchodzi w byka i to zaćmienie jest w rzeczywistości rewelacyjnym zaćmieniem w historii człowieka, ponieważ ono daje start do nowego, to co wczoraj mówiłem, i do głębokiej analizy tego wszystkiego, co było. Bo faktycznie można by było powiedzieć, że tutaj skupienie tych planet, działanie tych planet jest bardzo nieprzyjemne, ale skutki tego działania, do tej pory to, co było, to, co się działo przez ostatnie 2000 lat, a przez ostatnie od XIX wieku, kiedy możemy brać pod uwagę od tej żarówki, że niektórzy astrolodzy twierdzą, że to jest właśnie zmiana epoki, że od tej żarówki, która się zapaliła i teraz niedawno zgasła, tam w Stanach Zjednoczonych, no to mamy cały czas właśnie ten moment. Ten moment jest taki, że wykorzystywanie tego człowieka i właśnie między innymi z astrologią, to co powstały Stany Zjednoczone dzięki astrologii, to co powstała rewolucja francuska dzięki astrologii, to co tutaj Narutowicza mamy, który wiecie kim był, i tutaj po prostu odcięto to. I od tego momentu właściwie no, trzeba przyznać, że wtedy te reformy Grabskiego, to wszystko co było wspaniałą rzeczą, zbudowanie Gdyni, Zagłębia Śląskiego, to wszystko były bardzo dobre rzeczy. Ale w pewnym momencie też rozpoczęto działania bardzo specyficzne, bardzo neutralizujące świadomość społeczną. I kiedy przyszły po II wojnie światowej obce nam zupełnie idee, te idee zostały tylko utrzymane właśnie przez rolnictwo. Tylko te idee zostały właściwie nie dały się zaorać, powiedzmy. Ten rolnik był rolnikiem. Co prawda przeszedł przez straszną mękę. To, co się działo na wsiach, to po prostu przekraczało pojęcie myślenia, ale jednak pozostawiono rolnikowi świadomość posiadania. A w tej chwili wkracza się w moment posiadania i musi być to nie na zasadzie dekretów czy czegokolwiek, tylko musi być to na zasadzie konstytucji. Prawa własności, prawa do dziedziczenia i prawa do wolności gospodarczej. I ta wolność gospodarcza przyjdzie z tym panem, który nosi taką czerwoną czapeczkę i tam jeszcze coś i wymusi to globalnie na całym świecie, ponieważ mówi się, że jest za dużo ludzi. Przepraszam, spójrzcie w statystyki i zobaczcie, ile nas jest. Bardzo dużo nas zabrakło. I coraz więcej będzie nas brakować ze względu na ostatnie 3 lata czy 4 lata zachowań, o których też wspominałem. I to wszystko trzeba skomasować. Więc w tej chwili język się plącze, bo chcę za dużo powiedzieć za szybko. To zaćmienie, ten nów jest świadomym zbawieniem wszystkich nas, jeżeli tylko umiemy odnaleźć siebie w tym wszystkim. A nie ma problemu, bo każdy ma serce i każdy ma słowo miłość w swoim wachlarzu myśli. I tutaj tylko rozgrzać się, nauczyć się tego specyficznego myślenia i nie ma problemu. Prawo jest prawem, dekalog jest dekalogiem, to wszystko, co jest prawo zwyczajowe, jakiekolwiek prawo, które jest od tysięcy lat, to prawo zaczyna istnieć. I to znaczy to, co umie zrobić i na ile umie zrobić, na tyle mam znaczenie. To jest ta ławka. Jest tą ławką, która może w przyszłości stanie się ławeczką astrologa.
Może będą tutaj przychodzić astrolodzy, żeby posiedzieć i porozmawiać tak jak ja. Może tutaj stanie się świat astrologii, nie ezoteryki, bo to mnie nie bawi. Nie bawi astrologia. Tutaj może w tym miejscu powstaną największe myśli. Dlaczego nie? Ja nie zabraniam. A jeżeli powstanie takie coś, będę bardzo się cieszył, że akurat w parku Siedliska jest taki Hyde Park. Tej myśli. Czy tutaj można się spotkać? Można. Czy jest ciepło? No, dzisiaj akurat chłodnawo w porównaniu z wczorajszym dniem. Ale zawsze jest przed nami radość, bo jest wiosna. Jest wiosna. Jest to, jakby nie było, drugi dzień barana. Właściwie trzeci, jeżeli patrzymy od 8, tak? 8, ale był wieczorem. Czyli wczoraj był 9, dzisiaj jest 10, dlatego nie powiedziałem o tym. Ale dzisiaj jest ten dzień, ten drugi dzień, ten dzień byka, wartości, tych możliwości. Oczywiście i do Dwada Samson będzie inaczej, ale patrząc się astrologicznie musimy umieć jednak referować i budować to wszystko zgodnie z planem. Jutro przyjdzie czas bliźniąt, czyli innej rekreacji słowa i umiejętności pacyfikacji swoich myśli. To jest najważniejsze, żeby potrafić w tym baranie zbudować to, co jest najważniejsze. Przecież ten baran za chwilę przejdzie, ten lunarny baran przejdzie do byka i będzie zupełnie inaczej preferował swoje znaczenie. No Boże, jak te gołębie tutaj hałasują. A ponoć się mówi, że one są pokojowe takie. A one się tłuką strasznie. A może to są jakieś pieszczochy? Jakaś para, która po prostu ona nie chce, a on chce. Jakby ona nie chciała, to po prostu wyginą gołębie. Ale kiedy on chce, a ona mu da, wtedy będzie następne pokolenie. Tym kończę. Także tutaj, żebyśmy nie popadli w tą historię mamutów. Wiecie, jak to było? No i tak wyginęły mamuty. Może ta historia, która była, zginie i oby zginęła tych ostatnich pomysłów, tych zielonych pomysłów, bo one nie są zielone. Po prostu czerwone zzieleniało. Wiecie co, jak pomidor pokryje się takim zielonym nalotem, to jest nie do skonsumowania, tylko na 4 litery, tak? Najlepiej to pozbyć się tego. Do zobaczenia i zapraszam na dalsze historie, a Was zostawiam tylko i wyłącznie z modlitwą, by było jutro lepiej. Z Bogiem. Do zobaczenia.